w 1942 roku złożyłem przysięgę i zostałem żołnierzem, tak można powiedzieć, Armii Krajowej. To było zupełnie oczywiste. Przecież młodsi koledzy mojego ojca, którzy nie dostali się do niewoli, czy sowieckiej, czy niemieckiej, którym udało się tego uniknąć, stworzyli od razu konspirację jakowską. Więc było zupełnie oczywiste, że jeden z nich, widząc mnie, kazał mi przyjść do swojego przełożonego i tam złożyłem przysięgę i potem byłem takim łącznikiem, przenosiłem różne dokumenty. Nie było to nic wielkiego, ale w każdym bądź razie, gdybym został przyłapany na tej niewinnej niby zabawie w konspirację, pewnie by się to skończyło dla mnie tragicznie. Jak to się stało, że się uratowałem? Jak to się stało, że nic mi się nie stało w czasie okupacji? A przecież na chłopca, który już miał wtedy 16, potem 17 lat, prawie 18, to wszystko czyhało. Każdy patrol niemiecki na ulicy był, że tak powiem, powodem, żebym mógł być aresztowany, a przynajmniej wysłany do Niemiec na roboty. Ale przez moment mi nie przychodziło do głowy, to jest może interesujące, że cokolwiek mi się może wydarzyć, a to dlatego, że byłem przekonany, że przecież jak się wojna skończy, a co do tego, że wojna się skończy, tylko w krótki moment, był taki w 1943 roku, kiedy sukcesy Niemców były takie widoczne. Był taki moment, że wydawało się, że wojna się nigdy nie skończy, że nie przeżyjemy, nie tylko ja, ale my wszyscy, że się nie da, że to się nigdy nie skończy. No ale potem, jak się karta odwróciła, jak już zobaczyliśmy, że ruszył i front zachodni, a też Niemcy zaczęli cofać się spod Moskwy, już wiedziałem, że będę studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ponieważ to było jedyne moje w ogóle, mój cel. I w związku z tym, że nic mi się nie może stać, nic mi się nie może wydarzyć, dlatego że muszę jechać do Krakowa, żeby studiować w Akademii Sztuk Pięknych. To jest jakby, to było zupełnie oczywiste i rzeczywiście z najrozmaitszych takich sytuacji, które były prawdziwie groźne, dlatego że dowódca, nie tylko dowódca, a cała grupa, która kierowała Armią Krajową, tą grupą, która była w Radomiu, nagle została aresztowana i bezpośredni mój przełożony również. Na szczęście zostałem zawiadomiony i zdołałem wyjechać do Krakowa, właśnie do moich stryjów i tam zacząłem pracować w warsztacie ślusarskim, co, że tak powiem, mnie przeniosło w zupełnie inny świat. Tam się ukryłem. Stryjowie rozumieli, co się wydarzyło i, że tak powiem, nie pytali mnie wiele, tylko wiedzieli, że widocznie tak musi być. No, a tu w Radomiu zatarłem za sobą ślady szczęśliwie i tak, że tak powiem, skończyła się mój udział w tym, w tej konspiracji, którą tak w 1942 roku zaczęła się krótką, że tak powiem, to najpierw przysięgą, a potem moją taką niedługą działalnością. W każdym razie i w Krakowie udało mi się też szczęśliwie ominąć różnych wydarzeń, które miały miejsce, mianowicie kilka masowych aresztowań w tym czasie się odbyło, no ale ponieważ ja nie opuszczałem mieszkania i warsztatu na ulicy Emaus, w związku z tym nie wychodziłem na ulicę.